Jeszcze raz witam bardzo serdecznie wszystkich. Bardzo mi jest miło i bardzo się cieszę, że mamy tak liczną frekwencję. Webinar będzie nagrywany. Będzie można go potem sobie przesłuchać jeszcze raz, obejrzeć. Przychodzę do Was dzisiaj z naszym produktem premierowym. Nazywa się on Firming Body Butter. Preparat, który został stworzony do pielęgnacji ciała, ciała, które zostało naznaczone delikatnie celulitem. Mam nadzieję, że ten produkt spełni Wasze oczekiwania. My już wiemy, jakie jest jego działanie. Dzisiaj też pokażę zdjęcie, żebyście Państwo mogli zobaczyć, jak trzeba go używać, żeby on rzeczywiście dawał efekty. Preparat jest naprawdę świetny. Osoby, które były na kongresie, miały okazję zobaczyć również, jak się na nim pracuje w gabinecie, bo pamiętajmy, że jest to produkt nie tylko w linii detalicznej, ale można z niego świetnie korzystać w trakcie zabiegów w gabinecie, ale o tym powiem za chwilkę troszkę więcej. I tak jak mówiłam, Firming Body Butter. Masło do ciała, do pielęgnacji tego ciała, do regeneracji, do nawilżenia, do pozbycia się celulitu, który jest zmorą z reguły kobiet, ponieważ ta przypadłość w większości wypadków dotyczy pań. Celulit jest lipodystrofią natury estetycznej. Charakteryzuje się nierównościami, guskami, wgłębieniami na powierzchni skóry. Wygląda nieestetycznie, kobiety go bardzo nie lubią i trochę tak jest, że robimy wszystko, używamy różnych preparatów, żeby rzeczywiście się go pozbyć. Czasem jest trudno, mam nadzieję, że z body butter będzie dużo łatwiej. I tak też sobie to wyobrażam. Oczywiście celulit występuje głównie na udach, pośladkach, brzuchu i ramionach. Jego występowanie daje efekt taki widoczny dla oka, takiej przypomina strukturę pomarańczy, skórki pomarańczowej. Jest to problem głównie kobiet, ale to wcale nie oznacza, że tak jest. Coraz więcej mamy doniesień, że panowie również zaczynają się borykać z tym problemem. Ale rzeczywiście aż 85% pań mówi, że celulit ma i jest to bez względu na wiek, bez względu na ilość tkanki tłuszczowej i nie jest to dolegliwość osób tylko z nadwagą. Bardzo często występuje u młodych osób i u osób, które mają prawidłowe BMI, co wydawałoby się prawie niemożliwe, ale niestety tak jest. Dlaczego powstaje celulit? Kilka słów o tym. Etiologia celulitu jest wieloczynnikowa. Przyczyną jego powstawania jest nieprawidłowy rozrost komórek tłuszczowych. Ich wzmożony podział skutkuje właśnie zwiększeniem objętości i innym naciskiem na tkankę łączną, przez co jest on widoczny. Na tym slajdzie to bardzo ładnie widać, jak wygląda prawidłowo rozrośnięta tkanka i jak wygląda tkanka z celulitem, skóra z celulitem. Jest to naprawdę mało ładne i jest to duży problem. O tym też za chwilę powiem. Powiększone komórki tłuszczowe mogą uciskać na naczynia krwionośne i limfatyczne, co prowadzi przede wszystkim do zaburzeń mikrokrążenia. Jak mamy zaburzone mikrokrążenie, no to mamy źle dotlenioną skórę i w tym momencie zaczynają się dodatkowo dolegliwości, takie, które czujemy, są one odczuwalne w formie bólu, na początku delikatnego, potem niestety coraz mocniejszego. Dodatkowo włókna kolagenowe, które otaczają te grupy komórek tłuszczowych, mogą ulegać fragmentacji, przez to też tracimy tą prawidłową strukturę włókien kolagenowych. Jest to dodatkowy problem, który występuje
w trakcie pojawiania się tego celulitu. Wszystko to prowadzi przede wszystkim do nierówności, wgłębień, ale też do obrzęków, które powodują duże utrudnienie w codziennym życiu. Skóra przy okazji staje się wiotka i bardzo mało elastyczna, więc musimy o to zadbać, aby tak nie było. Celulit rozwija się w kilku etapach i charakteryzuje się różnym stopniem nasilenia. Pierwszy stopień to jest taki, którego zupełnie nie widzimy przy naciśnięciu, ściśnięciu tkanki skórnej i wtedy z reguły się tym nie przejmujemy, ale dobrze jest stosować preparaty pobudzające krążenie, pobudzające dotlenianie już w trakcie, kiedy tego celulitu prawie nie widać, nie ma go albo jest on praktycznie niewidoczny. Drugi stopień to wgłębienia i zagniecenia, które pojawiają się właśnie po naciśnięciu skóry. Większość kobiet to wie i sprawdza i wielokrotnie o tym mówi. Zobacz, mam celulit, gdzie masz? No właśnie, i wtedy ściskają udo, pokazują, że ten celulit, te pierwsze wgłębienia, grudki się pojawiają i jest to już niemiłe dla oka. Trzeci stopień to wtedy, kiedy wgłębienia i zniekształcenia skóry są już widoczne podczas stania. Nie trzeba tej skóry naciskać. Dopiero jak się położymy w pozycji horyzontalnej, wtedy tych efektów nie widać. A czwarty stopień, najtrudniejszy, i to już jest taki z dolegliwościami bólowymi, to ten stopień, kiedy wgłębienia i zniekształcenia skóry widoczne są przez cały czas i przez cały czas te grudki są wyczuwalne pod skórą i wtedy towarzyszy temu wielokrotnie właśnie obrzęk i ból. Jakie czynniki wpływają na powstanie celulitu? Przede wszystkim gospodarka hormonalna. Estrogeny mogą wpływać na przepuszczalność naczyń krwionośnych oraz sprzyjają właśnie zatrzymaniu się wody i powstawaniu tych obrzęków, o których mówiłam, więc prawidłowy poziom estrogenów jest bardzo, bardzo istotny. Mówię tutaj głównie o estrogenach, bo one mają największy wpływ na celulit, ale oczywiście wszystkie towarzyszące, progesteron, kortyzol, to są wszystko hormony, które mogą niestety mieć mogą być też przyczyną kumulacji tego celulitu w różnych miejscach naszego ciała. Kolejnym czynnikiem jest genetyka. Niestety tak jest, że genetycznie dziedziczymy po rodzicach wtedy, kiedy jest skłonność do występowania problemów z krążeniem, to bardzo często towarzyszy temu właśnie powstawanie celulitu. No, kolejną rzeczą jest styl życia. Jeżeli nie mamy regularnej aktywności fizycznej, jeżeli nieprawidłowo się odżywiamy, jeżeli nadużywamy używek papierosów, to niestety celulit ma większe szanse na przetrwanie i na pojawienie się przede wszystkim, więc należy też o tym pamiętać. Oczywiście przewlekły i długotrwały stres i niedobory snu. To są podstawowe czynniki, które mają wpływ na to, czy ten celulit jest, czy się pojawia i jak mocno się utrzymuje. Jak walczyć, jakimi metodami zwalczać celulit? No oczywiście ćwiczenia fizyczne. I tutaj, kochani, nie chodzi tylko o to, żeby być w ciągłym treningu, bo musimy i tak dalej. Nie, chodzi o to, aby zachowywać jakby standard w swoim życiu, czyli chodzę na długie spacery, regularne, trochę pływam, być może przede wszystkim ruszam się. Nie jestem tylko zwierzęciem kanapowym, przepraszam za to określenie, ale to potem zostaje na długo w głowie. Teraz jest taka piękna pogoda, wiosna przyszła w końcu i zdecydowanie widać, jak wszyscy zaczynają się przemieszczać, spacerują nad morzem, w parkach, w lasach, po ulicach, więc to jest ten moment, kiedy można zacząć ćwiczyć. Oczywiście ćwiczenia fizyczne na siłowni, treningi tenisa, jazda konna, to są wszystko ćwiczenia, które mogą
powodować, że ten celulit będzie zdecydowanie mniejszy. A co za tym idzie? Zdrowa dieta. Zdrowo się odżywiamy, mamy mniejsze problemy ze skórą twarzy i też mniejsze problemy ze skórą ciała. Oczywiście kolejną metodą są masaże specjalistyczne. Masaże specjalistyczne, czyli antycelulitowe, masaże, które będą pobudzały krążenie, które będą pobudzały układ limfatyczny do prawidłowego działania i tak dalej, i tak dalej. Również te masaże relaksujące, które mamy, tylko zwróćcie uwagę, że bardzo często skupiamy się na masażu pleców, szyi, tutaj karku, a zapominamy jednak o tym masażu nóg, masażu pośladków, masażu ramion od wewnętrznej strony, a to też jest bardzo ważne. Oczywiście wszelkiego rodzaju zabiegi gabinetowe, które mamy na celulit. Jest ich masa, na przykład endermologia. Ja osobiście zawsze polecam moim klientkom taki zabieg, który można wykonać w domu samodzielnie, bez żadnego problemu, kupić specjalną szczotkę do szczotkowania ciała i szczotkować to ciało systematycznie. Słuchajcie, to tak pięknie pobudza krążenie, to daje takie dotlenienie tej skóry, rozgrzewa, przy okazji ściąga suchy naskórek. I bardzo lubię, kiedy moje klientki mówią, zaczęłam szczotkować ciało, przestał mi się pojawiać taki mocny celulit. No i oczywiście do tego dołączyć należy kosmetyki działające, dedykowane do tego problemu i gwarantuję Wam, że efekt będzie naprawdę świetny. Czym jest nasz preparat Firming Body Butter? Jest to ujędrniające masło do ciała, stworzone rzeczywiście z myślą o regeneracji, poprawie elastyczności skóry i redukcji celulitu. Bardzo dobrze nawilża. Pamiętajmy, że tworzymy taki produkt, który będzie działał na różne problemy naszej skóry. Ma ją odżywiać, wygładzać, poprawiać barierę hydrolipidową skóry, bo też ona często jest tam zachwiana. I za to są odpowiedzialne przede wszystkim oleje roślinne i masło shea, które bardzo, bardzo lubimy. Ma wspierać mikrokrążenie, stymulować procesy lipolizy, wygładzać strukturę skóry i właśnie zmniejszać widoczność celulitu i zapobiegać też nawrotom tego celulitu. I za to odpowiedzialna będzie kofeina, ekstrakty z bluszczu, ekstrakt z kasztanowca, ekstrakty z alg, o których za chwilę jeszcze powiem. Ma nawilżać, regenerować, a przy okazji koić wszelkiego rodzaju podrażnienia, które mogą wystąpić na skórze i ma chronić skórę przed stresem oksydacyjnym, to tym zajmuje się w tym preparacie głównie witamina E, czyli witamina młodości. Uważam, że używając produktu, który ma taki skład, jesteśmy absolutnie przygotowani na walkę z tym, żeby ten celulit zniknął i nasza skóra wyglądała zdecydowanie na gładszą, bardziej napiętą, sprężystą i bardzo nawilżoną. A to są wszystkie składniki, które powodują, że wygląd naszej skóry na nogach, pośladkach, brzuchu, udach będzie lepszy, ładniejszy. Tak jak wspominałam, jest to masło do pielęgnacji ciała, ma delikatny zapach mango, działa ujędrniająco i antycelulitowo. Będę to powtarzać jak mantrę, żebyście zakodowali, że działa odżywczo, ale wspiera też regenerację i wygładza tą skórę. Bardzo bogata konsystencja, maślana. Pod wpływem ciepła dłoni pięknie się rozpuszcza i doskonale rozprowadza po skórze. Preparat jest bardzo wydajny, ma przyjemny poślizg, stąd też możliwość wykonania na nim masażu i tak jak mówiłam, te osoby, które były na kongresie, widziały, mieliśmy na scenie pana masażystę, który wykonywał na modelce taki masaż i opowiadał też, jak czuje ten produkt w dłoniach, że jest on bez problemu z poślizgiem, ale nie za mocnym. Pan może chwycić tkankę,
może na niej naprawdę mocno pracować. Zapach nie jest uciążliwym zapachem, nie przeszkadza w trakcie masażu zarówno osobie wykonującej, jak i osobie leżącej, bo modelkę też oczywiście pytaliśmy o odczucia. No i składniki aktywne, kochani. Tak jak mówiłam, masło shea i oleje roślinne to produkty, to substancje, które znacie doskonale. One mają za zadanie odżywić, wzmocnić barierę hydrolipidową i wygładzić skórę. Kofeina ma pobudzić mikrokrążenie, czyli dotlenić i wspierać redukcję celulitu. Ekstrakty z bluszczu kasztanowca i z algi lamineria mają ujędrnić, wspomóc lipolizę i poprawić jej strukturę. Kolejna alga, Actiporine 8G, to alga, która działa przeciwcelulitowo, wygładza skórę, zapobiega nawrotom celulitu. Ten składnik jest odpowiedzialny głównie za celulit, głównie za to, żeby się go pozbyć i żeby nie nawracał. Multimoist CLR zapewnia bardzo mocne, głębokie, długotrwałe nawilżenie. Depantenol i alantolina to znowu składniki, które doskonale znacie, regenerują, łagodzą i zwiększają komfort skóry, witamina E, witamina młodości, chroni przed stresem oksydacyjnym i daje młodość, bo to przecież witamina młodości. No i Multimoist intensywnie nawadnia komórki, poprawia gładkość tej skóry, elastyczność i wspiera przyswajanie prawidłowe witaminy D3. To bardzo ważny składnik również w tym produkcie. One oczywiście będą dokładnie, są już opisane na naszej stronie internetowej, nie musicie się tego uczyć, ale warto jest sobie to wypunktować. Jak będziecie polecać ten produkt swoim biznes partnerom, swoim klientom, to żeby mieć ogólne pojęcie o tym, co robią poszczególne składniki. No jakie przynosi korzyści? Już trochę o tym mówiłam, powtórzę jeszcze raz. Intensywnie nawilża, redukuje nierówną strukturę skóry, zmniejsza widoczność celulitu, poprawia jędrność, elastyczność, poprawia ogólną kondycję skóry, odżywia tą skórę bardzo mocno. Klientka po masażu zdecydowanie powiedziała mi, już po wyjściu z sali, jak żeśmy się spotkały i rozmawiałam z nią, jakie ma odczucie w tej chwili na nogach, to mówi, że skóra jest rzeczywiście alabastrowa, gładka, mięciutka, więc wydaje jej się, że jest mocno zregenerowana. I co ciekawe i warte pamiętania, klientka nie miała problemu z nałożeniem na skórę, na nogę rajstopy. Więc pamiętajmy o tym, aby klientkom też to mówić, bo dla klientek jest to ważne, czy preparat wchłania się na tyle mocno, że nie będę miała problemu z nałożeniem rajstopy czy pończochy. To jest taki problem kobiet, że lubimy to wiedzieć, zanim jakiś produkt zaczniemy używać, zanim zaczniemy z niego na co dzień korzystać. Obiecałam, że pokażę Wam zdjęcie jednej z dziewczyn, która stosowała Firming Body Butter i od razu odpowiem na pytania, które na pewno szybciutko w Waszej głowie się pojawiły. Nie było tutaj robionych żadnych zabiegów wspomagających. Nie było szczotkowania, nie było zabiegów endermologii, nie było masażu. Klientka przez cały miesiąc, 30 dni, każdego dnia wieczorem smarowała po kąpieli tym preparatem pośladki i nogi. Dlaczego o tym mówię? Bo chcę pokazać, że preparat działa również w momencie, kiedy tylko go używamy systematycznie, ale systematycznie to znaczy każdego dnia przynajmniej raz dziennie. Wierzcie mi, że gdyby połączyć tutaj zarówno zabiegi, jak i szczotkowanie w domu i peeling kawowy w międzyczasie, nasz cudowny, który w połączeniu z tym Firming Body Butter świetnie się sprawdza, już też to wiemy, i można polecać klientkom taki teraz zestaw, czyli naszą maskę kawową i do tego
Firming Body Butter. Cena detaliczna tego produktu, tylko taką tutaj podaję, to jest 199 zł. Na stronie macie swoje ceny w zależności od tego, jakim biznes partnerem jesteście. Produkt jest absolutnie dostępny dla wszystkich, dla klientów, dla biznes partnerów i mam nadzieję, że będzie to Wasz ukochany produkt,